Lektura uczy, lektura bawi, lektura daje wytchnienie, lektura pozwala uciec od złych myśli. Dlatego też nie zapominajcie o lekturze nawet w trakcie najdalszych podróży. A ta lektura przyjdzie wam łatwiej, gdy będziecie mieli ze sobą w trakcie owych podróży takie oto urządzenie. Partnerem dzisiejszego programu jest firma XCOM, która ma w swojej ofercie internetowej takie właśnie czytniki Kindle. Kindle Paperwhite 4. Malutka biblioteczka w kieszeni. Moje drogie i szanowni, to pierwszy film, który realizujemy po napaści Putina na Ukrainę. Początkowo zastanawiałem się, czy nie zawiesić tego wszystkiego na kołku, ale pomyślałem, że może jednak warto dalej pokazywać świat, byśmy wszyscy wiedzieli, co możemy stracić. Kiedy do was mówię, to mamy 9. dzień wojny, ale wy wysłuchacie tego później i Bóg jeden raczy wiedzieć, co się wówczas będzie działo. Ale co by nie nastąpiło, pewne rzeczy, które dotychczas tonęły w półmroku, są w tej chwili całkowicie jasne, bowiem niestety jasna jest scena ukraińskiej wojny rozświetlana przez pożogę. I ten błysk pokazuje nam, że Bruksela i Unia Europejska nie są naszymi wrogami. Pamiętacie tę narrację o eurokołchozie? Przecież to czysta putinowska propaganda, powtarzana świadomie albo też nieświadomie, jakże powszechnie. Naszym wrogiem nie jest demokracja i parlamentaryzm. Naszym wrogiem są ci wszyscy, którzy psują demokrację i parlamentaryzm. Naszym wrogiem są satrapie. Wszystko jedno, czy takie groźne, straszne, totalne, czy też takie tylko trochę szkodliwe, dla niektórych nawet groteskowe, bo coś, co jest tylko trochę szkodliwe, w coś przerażającego łacno zamienić się może. Naszym wrogiem w końcu nie są ludzie o innej orientacji seksualnej. Naszym wrogiem nie są przysłowiowi cykliści i weganie. To są wszystko wrogowie Putina. A wszyscy wrogowie Putina są zarazem naszymi przyjaciółmi, a wszyscy Putina przyjaciele są zarazem naszymi wrogami. W końcu naszym wrogiem dzisiaj nie są Niemcy. Niemcy parę razy w historii byli naszym wrogiem, ale Niemcy nigdy nie byli naszym wrogiem Konstans. Jest tylko jeden kraj, który był zawsze wrogi w stosunku do nas. Od swojego zarania, od swojego powstania aż do dzisiaj. To Moskwa, mówiąc współcześnie Rosja. I to jest lekcja z historii w ogóle, ale jakże widoczna po tym, co się ostatnio na Ukrainie wydarzyło. Pamiętajmy o tym i pamiętajmy też o tym, że te zbrodnicze rosyjskie działania zjednoczyły nas. Więc po prostu bądźmy jednością, może nie monolitem, bo wszyscy myślą to samo, to abstrakcja, to marzenie Putina, ale przynajmniej pamiętajmy o priorytetach. Przejeżdżamy właśnie przez Wiedeń, a ja cały czas nie mogę przestać myśleć o Ukrainie. Na dźwięk słowa Wiedeń od razu przyszła mi do głowy historia Wilhelma Habsburga, albo też inaczej Wasyla Wyszywanego. Niezwykła historia zresztą. Wilhelm Habsburg z Habsburgów żywieckich, linia spolszczona. I on pod wpływem kontaktu z kulturą ukraińską w czasie I wojny światowej został absolutnym fanem ukraińskości.
nauczył się mówić po ukraińsku, zaczął nosić wyszywankę, czyli tę ukraińską koszulę. Są zresztą zdjęcia, gdy pod bluzą austriacką, mundurową ma taką koszulę właśnie. Pełnił dość ważne wojskowe funkcje, ale też stał się obiektem mitu ukraińskiego, zachodnioukraińskiego mitu, gdyż Wilhelma Habsburga od jego zamiłowania do tychże wyszywanych koszul i do etnosu ukraińskiego, Ukraińcy, Rusini jeszcze, jak się wtedy częściowo mówiło, bo to był czas, kiedy tworzył się nowoczesny ukraiński naród, zaczęli zwać go Wasylem Wyszywanym właśnie. I dlaczego Wiedeń w tym wszystkim? No nie dlatego, że Habsburgowie. Otóż przetrwał pierwszą i drugą wojnę światową Wilhelm Habsburg i koniec II wojny światowej zastał go w Wiedniu. Wiedeń, tak jak Berlin, był po wojnie podzielony na strefy okupacyjne. I on oczywiście nie siedział w tej sowieckiej, tylko w alianckiej, ale KGB porwało go z Wiednia, ze strefy alianckiej i ślad po nim przepadł na Łubiance. Wiadomo na pewno, że tam go wywieziono. Dlaczego on był tak wielkim wrogiem Rosjan? No dlatego właśnie, że się dobrze Ukraińcom kojarzył, że był elementem tego odradzającego się ukraińskiego etnosu. Ta niby z pozoru dawna i może drobna historia pokazuje, jakiego hopla mają Rosjanie na punkcie Ukrainy. Przecież Ławra Peczerska i Kijów to jest centrum prawosławnego świata. No, Bizancjum tylko starsze. Tam były cerkwie, tam była kultura. A co było w Moskwie? W Moskwie wtedy był las. Na tym polega ten nieznośny rosyjski kompleks. Nie powiedziałem wam jeszcze, gdzie jedziemy, no bo Wiedeń nie jest celem naszej podróży. Przejeżdżamy przez Wiedeń tylko. Jedziemy do Słowenii. Jedziemy w Alpy Julijskie na początek. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że tam jest pięknie, a chcemy jeszcze światem się cieszyć, ale po drugie również dlatego, byście zobaczyli, byśmy sobie wszyscy przypomnieli, do czego doprowadzić może wojna. To na razie tyle. Jesteśmy u celu. Ten biały kościół i zabudowania wokół niego to wioska Dreżnica. Nad nią góruje masyw góry Krn. 2244 metry ponad poziom morza wznoszący się. Oczywiście najwyższy w Alpach Julijskich jest Triglav, ale akurat stąd go nie widać. Cudo o tej porze roku, bo mamy przedwiośnie, łany krokusów niemal wszędzie. Wiosną pełną i latem zielone hale. Na tych halach pasą się krowy i owce. Krajobraz bukoliczny, cudowny. Byłem tu o wszystkich porach roku i za każdym razem, gdy to miejsce odwiedzam, myślę nie tylko o tym, o Boże, jak tu pięknie, ale myślę również o tym, jakim paradoksem jest fakt, że to jedno z najładniejszych miejsc w Europie było zarazem świadkiem jednej z największych hekatomb w historii. W roku 1914 Włochy były związane sojuszem obronnym z państwami centralnymi, czyli z Niemcami i Austro-Węgrami. Gdy wybuchła wojna, Włochy do niej nie przystąpiły, mimo że miały takowe porozumienia podpisane. Zajęły postawę wyczekującą. Po prostu czekały, kto da więcej. Austriacy obiecywali pewne korekty terytorialne, byli gotowi na ustępstwa w Trydencie na przykład.
Anglicy i Francuzi oferowali znacznie więcej, no bo łatwo się daje coś, co jest cudze. Oferowali całą Dalmację, oferowali cały południowy Tyrol. No, Włosi byli pewni, że Adriatyk zostanie wewnętrznym włoskim morzem. Tutaj, tymi szczytami, no nie dokładnie tym, ale tymi okolicznymi szła granica austriacko-włoska. Zresztą dzisiaj bardzo często idzie nimi granica włosko-słoweńska. No i co? Niezwykle ważne, strategiczne miejsce. Włosi wiedzieli, że gdy zejdą z Alp Julijskich i dojdą do Prekmuria, dzisiejszego fragmentu Słowenii, to mają już otwartą nizinę panońską do Budapesztu, droga prosta. A z kolei Austriacy wiedzieli, że jeśli przejdą na drugą stronę Alp Julijskich, to w zasadzie już tylko rzeka Tagliamento, Wenecja i Nizina Padańska. I od roku 1915 do roku 1917 trwały tutaj straszliwe walki. Zresztą działalność wojenną człowieka widać. Zobaczcie na te takie ukośne ścieżki. To są niegdysiejsze drogi transportowe dla żołnierzy. Linie umocnień są tam na górze. No tam się nie da dojechać, a jednak poświęcenie ludzkie w sytuacji teraz niewojennej ma swoje granice. Ale kiedy przyjdziecie tutaj latem, kiedy będziecie mieli odpowiednie obuwie, można tutaj chodzić i po pierwsze jest tu przecudnie, po drugie widać tutaj, do czego zdolny jest człowiek w sytuacji wojennej. Niestety. Gdy zjedziemy w dół w Dolinę Zdreżnicy, niechybnie dotrzemy w to miejsce. Ta dolina została niejako wyrzeźbiona przez rzekę Socze. Rzekę absolutnie cudowną, tak piękną, że zajmiemy się nią detaliczniej w kolejnym odcinku. Ale to jest nie tylko temat w tej chwili samej rzeki i jej urody, ale również tego, że gdy zjeżdżamy tutaj w dół z Dreżnicy, docieramy do miasteczka Kobarid, a to jest kolejny punkt naszej dzisiejszej opowieści. Front włosko-austriacki opisał Ernest Hemingway w swojej monumentalnej powieści Pożegnanie z bronią. Zgłosił się na ochotnika i służył we włoskich oddziałach sanitarnych. Mam dla Was przygotowany jeden fragment tejże powieści. Wszystkie wozy wyjechały. 6 jest na północy pod Caporetto. Zna pan Caporetto? Tak, odpowiedziałem. Pamiętałem, że jest to niewielkie białe miasteczko z kampanilą położone w dolinie. Było bardzo czyste, a na placu stała piękna fontanna. Tam mają swoją bazę. Teraz jest sporo chorych. Walki się zakończyły. Wiele się nie zmieniło. To jest dalej białe miasteczko z kampanilą. Walki się zakończyły. Tutaj tak. I miejmy nadzieję, że przynajmniej tutaj już nie wrócą. Ślady pierwszowojennego górskiego frontu można penetrować na własną rękę, ale penetracja tych miejsc może zająć i parę lat. Jeśli chcecie zobaczyć to wszystko w kondensacie, to jest właśnie miejsce temu służące. Absolutnie fenomenalne muzeum w Kobaridzie. Po blisko 2 latach nieudanych ofensyw 24 października 1917 roku następuje przełamanie frontu. Austriacy, wspomagani przez Niemców, wśród których bardzo ważną rolę odgrywał młody wówczas oficer Erwin Rommel, przełamują front. Zobaczcie, drodzy Państwo, tu jest Kobarid. To są Alpy Julijskie i walec austriacko-niemiecki przekracza Alpy.
zatrzymuje się na rzece Tagliamento. To jest taka rzeka, której kanion przekraczamy również, kiedy jedziemy na narty w stronę Włoch. Po południowej stronie, nie tylko Alp Julijskich, ale po południowej stronie Dolomitów. Wydaje się, że droga do Wenecji, droga do serca Włoch jest otwarta. Jednak gigantycznym włoskim wysiłkiem armia austriacka i niemiecka zostaje tam zatrzymana. Setki tysięcy ofiar. Okrutna wojna. Łatwo dzisiaj chodzić po muzeach i oglądać coś, co wydaje się, a w zasadzie w tym muzeum jest li tylko dowodem przeszłości. Drodzy Państwo, bomby wyglądające tylko nieco inaczej spadają dzisiaj na ukraińskie miasta. Łopoczące sztandary, defilady, paradne mundury, porywające serca, przemowy przywódców. Wojna tak nie wygląda. Wojna, wszystko jedno jaka, wygląda naprawdę w ten sposób. Zawsze i wszędzie. Jak już Wam wspominałem, byłem tu wcześniej wiele razy, ale doprawdy nigdy żadna z tych wizyt nie zrobiła na mnie takiego wrażenia jak ta. Myślałem sobie, że to jest coś w rodzaju ekspozycji dotyczącej bitwy pod Grunwaldem na przykład, choć nie aż tak odległej. A to niestety jest cały czas w pewnym sensie aktualne. Ukraińska flaga, która wisi na hostelu obok. Zgodnie z obietnicami Anglików i Francuzów, ta część Słowenii w dwudziestoleciu międzywojennym należała do Włoch. We Włoszech po marszu na Rzym zaczął rządzić Mussolini. A dla Mussoliniego każda wojenna włoska ofiara była niezwykle ważna. Oczywiście nie chodziło mu o to, by pokazać ludziom, że polegli to jest jakieś memento. Chodziło mu o coś dokładnie innego. Chodziło mu o to, by przygotować Włochów do nowej wojny, do nowej ofiary krwi. Zatem czcił poległych, uczcił ich i tutaj. To właśnie z jego inicjatywy ekshumowano szczątki poległych włoskich żołnierzy i zwieziono je do Caporetto, czyli Kobaridu. Wybudowano w tym celu monumentalną kostnicę w formę mauzoleum. Uroczyście sam Mussolini w roku 1938 ją otwierał. Do kostnicy prowadzi też przepiękna zresztą wojskowa, nieco w stylu droga krzyżowa. No jest to pompatyczne, ale jest to ładne, no i przede wszystkim dla nas, tych, którzy wiedzą, że nie ma rzeczy ważniejszej niż pokój, jest to nadal krzyczące memento. Na tych płytach wyryte są nazwiska tych, którzy tu polegli. To byli często ludzie z Sycylii, z Sardynii, nie mieli kompletnie pojęcia, po co tutaj są. Oddaliliśmy się nieco od miasteczka, byście mogli z innej nieco perspektywy zobaczyć, gdzie byliśmy. Kobarid jest tam w dole, a myśmy na samym początku byli pod tym szczytem. To jest Krn. Byliśmy niemal na granicy śniegu. Tam już zaczynały się umocnienia i drogi wojskowe, a front bardzo często szedł samymi szczytami. Ta zmiana perspektywy to również zmiana tematu. Wszyscy muszą jeść. Jedli również żołnierze na froncie. No i my też będziemy jedli. W tym celu jedziemy do Kobaridu ponownie. Okolica jest nie tylko piękna, ale również kulinarnie niezwykle bogata.
No, działa tutaj od paru lat niejaka Anna Roche. Anna Roche, szefowa michelinowska, kobieta, o której kręcą filmy. Hisza Franco to jej lokal. To jest pani bez wykształcenia gastronomicznego, samouk. Jej restauracja jest znana w tej chwili na całym świecie. Tu obok restauracja Kotlar, do której przyjechaliśmy z Agnieszką 30 lat temu. Jedliśmy tam chyba pierwszy raz w naszym życiu tak cudowne owoce morza. No niestety i Kotlar, i Hisza Franco są poza sezonem letnim zamknięte. Ale mamy inny adres. To jest mianowicie w samym centrum Hisza Polonka. Jedzenie domowe, jedzenie autentyczne, jedzenie tutejsze. No wziąłem coś, bez czego w Krasie, na Istrii i w Alpach Julijskich w zasadzie nie ma menu. Zupa o nazwie jota. Tak samo się nazywa po słoweńsku, jak i po włosku. Jest to rodzaj albo kapuśniaku, bo może tutaj być głównym składnikiem kiszona kapusta, ale częściej i chętniej używa się kiszonej rzepy. Tak, tutaj kisi się również rzepę. Kolejnymi obowiązkowymi elementami są fasolka, borlotti, to się chyba u nas malinka nazywa, ziemniaki i nieco wędzonego boczku. To jest ciepłe, to przede wszystkim, a nawet gorące i jest pyszne. Smakuje bardzo podobnie do naszego kapuśniaku. Jota najpierw. Dalszy ciąg typowej, miejscowej, domowej, wiejskiej kuchni. Tym razem pod postacią dań drugich. No, zacznijmy od tego dania najbardziej masywnego. Kiełbasa. Domowa kiełbasa. Do niej tłuczone ziemniaki. Do tego znowu kiszona rzepa. No i włoska sałatka z kopczykiem musztardy po środku. Ta musztarda nie jest do mieszania razem z radicchio i endywią, jest do moczenia kiełbasy. No więc zróbmy to, ale najpierw sama kiełbasa. Wszyscy kiełbas miłośnicy byliby zachwyceni. To jest placek zrobiony z ziemniaków i sera. To się tutaj nazywa frika, a we Włoszech, we Friuli, nazywa się frico. W Udine coś takiego również jadłem. Pamiętajcie, że stąd do Gorici jest 20 kilosów raptem, a do Udine niewiele dalej. Tutaj Włochów prawie nie ma, natomiast we Friuli po włoskiej stronie mieszkają też Słoweńcy. Ta kuchnia się miesza. Sprawdźmy. Muszę popić bardzo dużo roztopionego na patelni sera, który wiąże ziemniaki. Dobre, bardzo dobre. No i gnocchi, ziemniaczane kluseczki, domowe, tak, to po konsystencji widać są jędrne. Poza tym te gotowe, kupowane w sklepie, nigdy tak nie wyglądają, są idealnie okrągłe. No i takie ragu, sos z odrobiną jagnięciny, jak sądzę, przynajmniej tak było w karcie i tak pachnie. Pyszne. Do tego refoszk, po włosku refosco, to szczep, który rośnie no, trochę bliżej Adriatyku, ale stąd z kolei do Adriatyku jest 50 kilosów. Wiecie co? Mam pomysł. Pokażę wam, jak zrobić jotę. Tak. A teraz jemy.
Gdy jechać stąd na południe, Alpy Julijskie się kończą, zaczyna się Kras, a potem mamy Adriatyk. I wszędzie tam, od Adriatyku po Alpy Julijskie, jada się coś, co widzieliście i co było powodem do pewnej obietnicy. Otóż obiecałem wam, że zrobię jotę, jota. Tak samo po włosku, tak samo po słoweńsku i tak samo po chorwacku, bo w części Włoch, w okolicach Triestu mieszkają Włosi oczywiście, mieszkają Słoweńcy, mieszkają również Chorwaci. Wszyscy oni jedzą tę cudowną, niezwykle prostą zupę. To jest składnik niezwykle ważny, coś czego u nas nie dostaniecie, kiszona rzepa, ale jota jest również robiona z kiszonej kapusty. Rzepa jest nieco delikatniejsza, ale kiszona kapusta z powodzeniem może być. Druga rzecz to fasola borlotti. Oto ona właśnie była przez noc moczona, woda została wylana, zostało to zalane świeżą wodą i najpierw zaczynamy od rzeczy dość żmudnej, mianowicie musimy zrobić wywar do zupy, musimy sprawić, by fasola zmiękła, no czyli gotujemy fasolę w dość sporej ilości wody, ona napęcznieje, dodajemy do tego pancetę, żeberka, jakąś suszoną, wędzoną wieprzowinę. To są żeberka, zobaczcie tutaj na te kości. To wkładam, dodajemy do tego kilka liści laurowych, traktujemy solą, na razie umiarkowanie. Pamiętacie, że teoria, jakoby nie wolno było solić fasoli na początku, już jest nieaktualna. Przykrywamy i czekamy. Mamy godzinę. Przez tę godzinę prawdopodobnie słońce zniknie już za horyzontem, no ale jota będzie świeciła, mam nadzieję, równie silnym blaskiem. No może ode mnie też coś bije. Nie, tak naprawdę to mamy swoje lampy. Don't worry. Mamy tutaj niemal pasta con fagioli, no na razie bez pasta, czyli coś, co uwielbiam. Jeśli spytacie się, jaką, panie Robercie, najbardziej pan fasolę lubi, to oczywiście ze względów patriotycznych powiem, że pięknego Jasia z Doliny Dunajca, ale niemal równo co Jasia kocham borlotti. No czarna fasola też jest dobra. W ogóle fasola to jest ekstra rzecz. No to jest słone, bo posoliłem. Dodałem tu jeszcze 2 kawałki, bo zobaczcie, na początku wrzuciłem tylko taki jeden kawałek pancety z żeberkami, ale potem znalazłem jeszcze 2, no więc już poza kamerą dorzuciłem jeszcze, o, gdzieś tu jest trzeci koleżka, tu jest. No i teraz tak, to jest miękkie w zasadzie, ponieważ działam na jeden palnik, więc nastąpi zmiana. To odstawiamy, patelnię albo rondel i oliwa. Powiecie, oliwa? Dlaczego oliwa? No tutaj oliwa nie rośnie. Tak, tu nie rośnie, ale już 30-40 kilometrów stąd rośnie. Znaczy oliwa w ogóle nie rośnie, rosną oczywiście drzewa oliwne, rosną oliwki, z których się tłoczy oliwę. W Trieście mamy drzewa oliwne nad samym Adriatykiem, ale też trochę powyżej, w rejonie Goriszka Brda, koło miasta Nowa Gorica, albo też Goricja włoskiego i tego drugiego miasta, niegdyś jugosłowiańskiego, teraz słoweńskiego. Tak, tam są drzewa oliwne. Zresztą oliwa stamtąd jest świetna, bo to jest północna granica występowania gajów oliwnych. W związku z tym tych oliwek mniej, ale oliwa niezwykle ekstraktywna. Więc teraz właśnie na tym, ona się za chwilę nagrzeje, będziemy szklić cebulę, szklić, nie rumienić. Do tej cebuli trochę czosnku i za chwilę, no dobra, ale to za chwilę.
Do zmiękczonych cebuli i czosnku dodajemy albo kapustę, albo, jak pamiętacie w tym wypadku, kislą repę, czyli kiszoną rzepę. To trzeba podlać jakimś płynem, no jakim? Wodą, niech będzie woda. Dodajemy tutaj również liść laurowy. To wszystko trochę solimy i dusimy. Zatem w garnku wieprzowina razem z fasolą, liść laurowy, liście laurowe, sól. Tutaj dusi się rzepa z cebulą i czosnkiem. Przykrywam. Będziemy łączyć to wszystko. Dojdzie tu jeszcze jeden składnik, mianowicie ziemniak. Gdybyśmy zamówili jotę w Trieście albo też w Krasie, ziemniaków by w niej nie było. Tutaj ziemniaki są. Ziemniaka będę kroił w kosteczkę i dodawał potem. Zresztą za chwilę zobaczycie. Niech się dusi. Rzepa niemal ugotowana. Słowo niemal jest tutaj ważne, ponieważ to jeszcze będzie raz gotowane wszystko zusammen do kupy. Teraz można już to odstawić. Muszę sięgnąć po garnek z fasolą i boczkiem i trzeba wyłowić mięso. Od mięsa muszę odkroić kości i muszę pokroić je w kosteczkę. To będzie teraz główny teatr działań. Wszystko zostanie ugotowane tutaj. Popatrzcie się. Wystarczy wyciąć te żeberkowe kości, żebrowe kości. Skoro one tak wyszły, to znaczy, że to jest mięciutkie. I teraz kostka. Są oczywiście szkoły takie, które każą to kroić w plastry i potem podawać mięso w plastrach, ale ja mam tego dość sporo. Kawałki nieregularne, więc całość w kosteczkę pokroję. Całkiem sporo się tego zrobiło, no ale to jest zupa, która ma dawać siłę. Kosteczka do środka, do fasoli, do wody spod fasoli, znaczy do wody, w której fasola się gotowała. Jeszcze raz przypominam, wodę, w której fasola się namoczyła, należy zmienić i potem najlepiej zagotować fasolę, znowu wylać wodę, wlać świeżą. Wówczas unikniemy fasolowych problemów gastrycznych. Pod tym stawiamy ogień i teraz dorzucamy tutaj rzepę albo kapustę razem z cebulą, razem z czosnkiem. Pamiętacie, to było duszone na oliwie. No i jeszcze jedna rzecz, ziemniaki. Powiecie, no tak, kiszona rzepa i ziemniaki chcę w tym gotować. Krzyczeliście na mnie bardzo, kiedy ugotowałem ziemniaki w paprykowanej zupie z kiszoną kapustą, ponieważ wielu twierdzi, że ziemniaki się nie ugotują w kwaśnym środowisku. Otóż ugotują się, one się nie rozgotują, ale kosteczka nieduża zmięknie. Mówię wam całkowicie szczerze, zrobiłem to wówczas, kiedy na mnie krzyczeliście bardzo, tak jak pokazałem, czyli ugotowałem właśnie ziemniaki w tej zupie z kiszonej kapusty i było ok. A pamiętajcie, że rzepa jest mniej kwaśna niż kiszona kapusta. Więc kostka, to wszystko zaraz do środka i jeszcze pół godzinki. Dzięki temu ziemniaki się nie rozpadną, no bo po pierwsze to jest dobry gatunek ziemniaków. To są takie, które mają się nie rozpaść, sałatkowe, a po drugie ta kwaśność, która jest w środku, rozpaść im się nie pozwoli. No więc to na końcu już tylko sól, pieprz i za pół godziny jemy.
Rzecz jasna, znajdziecie wiele przepisów na jotę. W niektórych mowa jest o zasmażce. Dodaje się nieco mąki w sytuacji, kiedy szkli się cebulę. Niektóre każą dodawać do tego słodką paprykę w proszku. No ale ja to zrobiłem naprawdę wedle przepisu kanonicznego. To jest niemal biblijna jota. Spójrzcie tutaj. No po jakiego grzyba robić zasmażkę, gdy mamy do czynienia z taką gęstwą? To jest więcej niż zupa, to jest po prostu eintopf w zasadzie. Na szczęście nie pruski. Dlaczego na szczęście? No bo jest wiele eintopfów smaczniejszych od tych pruskich. Płynu nieco. Koniecznie świeżo zmielony pieprz. Niektórzy to jeszcze skrapiają oliwą. To jest dobre jak jasny gwint. To jest stąd. To łączy w sobie Alpy z Adriatykiem. Alpe Adria po prostu. Mare Monti chciałoby się powiedzieć. Ale dzisiaj chciałoby się powiedzieć coś jeszcze. Sława Ukrainie!